obserwują, co jest naprawdę zabawne. Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Zaczynamy tydzień. Dzisiaj już Eliasz poszedł do przedszkola. O wiele lepiej się czuje. Troszeczkę tam pokasływał, ale to już jest, myślę, prawie zaleczone. Widzę, że chyba mam taką nadzieję, że to jest typ dzieciaka, który jest podobny do mnie i ma chorobę 1-2 dni. Na to wygląda, że dużo lepiej mu idzie walczenie właśnie z takim choróbskiem. Szybko zareagowaliśmy, to na szczęście. Od razu został w domu, jak tylko się źle czuł, bez tam przedłużania, bez jakichś gadania, że jeszcze okej, nie. Od razu go zatrzymaliśmy w domu i jest znacznie lepiej. Jaki jest plan na dzisiaj? Od razu wracamy do domu. Taki mam plan, może pójdziemy tam na placyk, który my mamy tutaj w mieszkaniu na dole. To dlatego, że nie chcę zostawać z nim dłużej na dworze, żeby właśnie jeszcze troszkę tak przetrzymać jego zdrówko, żeby właśnie nie narażać go na jakiś wiatr, silny wiatr, zimno, po prostu żeby wyzdrowiał, dlatego że on często, nie da się go zatrzymać, jest to chłopak energetyczny i on na przykład musi dużo biegać, szaleć, później się spoci, zawieje wiatr i niestety szybciej może złapać choróbsko, więc wolę dzisiaj jeszcze go przetrzymać w domu. Mieliśmy w ogóle pojechać na kemping. Niestety rezygnujemy z kempingu w tym tygodniu. Bardzo nam przykro, ale te noce jeszcze są w miarę chłodne i niestety nie chcemy go, wiecie, żeby to się nie przerodziło w coś gorszego, zapalenie płuc czy coś tym podobnego, lepiej nie ryzykować. Ale za to może w sobotę, jeżeli nam wyjdzie, zabieram Was na pokaz dronów. Nie dronów, na pokaz fajerwerek, bo będzie coroczny pokaz, największy pokaz fajerwerek w Busan, więc chciałabym tam chyba pojechać, zobaczyć przy okazji jakiś kontencik zrobić oczywiście. Dobra, ja wracam do serialu. Teraz wyszedł kolejny sezon Mixton Hall. Mixton Hall, chyba tak to się nazywa. Maxton Hall. Jest to taka młodzieżówka typowa, ale jakoś tak pierwszy sezon obejrzałam, spodobał mi się, czekałam na ten drugi sezon. Ten drugi sezon, niestety już czuć, że jest gorszy, taki niestety naciągany, jak to się mówi. Ale obejrzę, odpocznę chwilę, bo i tak niedługo będę musiała lecieć po Eliasza. Też, słuchajcie, montowałam prawie przez cały czas film. Eliasz też poszedł później do przedszkola, bo dzisiaj jest dzień tego, jak to się nazywa, egzaminów w Korei, gdzie często niektóre szkoły decydują się, żeby dzieci później przyszły do szkół, aby nie przeszkadzać w egzaminach z języka angielskiego. Nawet wstrzymywane są samoloty na ten czas, żeby nie przeszkadzać, żeby nie hałasować dzieciakom i żeby dobrze słyszeli egzamin ze słuchu. Ciekawie to brzmi. Lecę oglądać dalej serial. Życzcie wszystkiego najlepszego mojemu mężowi. Dzisiaj ma urodziny. Trochę nietypowe urodziny, dlatego że niestety ten gościu z tyłu jest chory i nie mamy dużych planów. Miał być kemping, niestety to dziecko tutaj, malutkie, się rozchorowało i niestety ten kemping musiał pójść w zapomnienie. Coś mamy pecha w tym roku na jesienne kempingi i zobaczymy. Żałuję, dlatego że chciałam pojechać do Name na kemping, ale życie lubi nas zaskakiwać, jak to się mówi. Dlatego dzisiaj jedziemy zrobić prezent dla mnie. Jedziemy do Arymdaenkage, później na mini zakupy, jakiś lunchek do zjedzenia. Eliasz nie jest za głodny, dlatego jest tutaj
plan, żeby coś małego zjeść. O matko, za blisko jechał. I wrócimy do domu. No i plan, żeby gdzieś zjeść lunch, zobaczymy gdzie. Eliasz zobaczył Hogalbi. Kiedyś tam jedliśmy, to widocznie zapamiętało mu się. Ostatnio widać, że pamięć ma naprawdę super, co się cieszę, bo ja nie mam dobrej pamięci, za to mój mąż jest osobą pamiętliwą, czasami za bardzo pamiętliwą, więc nadrabia za mnie. Dobra, lecimy, bardzo ładnie. Słoneczko świeci, chociaż jest za taką lekką mgłą, nie wiem czy to jest zanieczyszczenie, czy parująca po prostu woda, ale widać, że jednak jest za lekką mgłą, ale można zobaczyć jesień w Busan. W ogóle jest śmiesznie rozłożona, bo czasami są całe zielone drzewa, a czasami właśnie tak jak tutaj można zobaczyć takie, wiecie, piękne, kolorowe liście. W tym roku naprawdę za bardzo nie pokazuje tej jesieni, co mnie bardzo smuci. No dobra, lecimy. The night was young, vast field, moonlight shine, and down on earth. Your words will linger, paint a picture in my head. I think I've had. Idziemy teraz do restauracji z moim mężem, do której już dawno nie byliśmy, a raczej ja poszłam jeszcze coś nagrać i chyba się zgubiłam. Raczej muszę iść do głównej uliczki, nie? Ale przez moment nie wiedziałam, w którą stronę mam iść i w którą będzie najlepiej. Będziemy jeść okomiaki, raczej ja będę jadła okomiaki, mój mąż chyba wybrał sobie coś innego. Przycisnęłam ręce do boków ciała. Ela. Przyszła paczka i otwórzmy sobie ją razem. Dzisiaj później wybieramy się za niedługo tak naprawdę na pokaz sztucznych ogni tutaj w Busan na plaży Guannali. Na początku będziemy na samym pokazie, najpierw coś zjemy, a potem pojedziemy na sam pokaz. Przyszła malcza, czyli zielona herbata do robienia takiej kawy z zielonej herbaty i chyba jakiś gratisik dostaliśmy. Dostaliśmy też herbatkę Tastar, coś takiego. Taki gratisik, fajnie, do wypróbowania, spróbujemy. I malcza jest, słuchajcie, z Korei, premium Jeju malcza. To nie jest ta malcza, którą możecie kojarzyć z Osulok. Osulok ja mam tego spreada tutaj, którego używałam do zimnych kaw, a teraz zdecydowałam, że chciałabym spróbować zrobić malczę, ale właśnie w stylu sproszkowanej. Jeszcze czekam na zestaw do robienia takiej malczy, który już dzisiaj też powinien przyjść i bez tego chyba nie dam rady, więc sobie poczekam aż przyjdzie ten zestawik i wtedy zrobimy. Możliwe, że jutro przetestujemy całość. Kupiłam w takich ala zielonkawych kolorach, taki ostatnio mój ulubiony kolor, chociaż widzę, że zielony mam, ale wszędzie jest inny ten kolor. Troszeczkę się od siebie różni, więc się zastanawiam, gdzie tutaj jest ta kontynuacja jedynego koloru. Będę musiała kiedyś nad tym jeszcze pomyśleć, ale zbieram takie zielone rzeczy. Troszkę też pozmieniałam wyglądowo. Ciągle coś przykładam, ciągle chcę coś poprawiać. Taki już mam styl ostatnio. Dobra, to tak czy siak trzeba czekać. Myślałam, że przyjdzie całość od razu. Wow,
Jest niesamowicie dużo ludzi. Idziemy teraz coś zjeść, a przy okazji sobie rozglądamy się po uliczkach, bo tutaj na Guannali jest bardzo dużo fajnych uliczek, gdzie można sobie pochodzić, posprawdzać sklepiki, jakieś kawiarnie, restauracje. Jest naprawdę tego dużo, tylko trzeba właśnie uważać. O, jest dużo aut, dużo ludzi, bo dzisiaj jest właśnie ten pokaz sztucznych ogni. Więc będzie na pewno bardzo dużo ludzi. W metrze już teraz było ogrom, ledwo się zmieściliśmy, ale udało nam się jakimś cudem. Lecimy, pokażę wam tutaj przy okazji okolice, ale też za chwilę powinniśmy być w restauracji. From the start, you create problems you will never change. In the end, knowing when. Z daleka już możecie zobaczyć rozświetlony most Guannali. Już informacja jakaś jest wyświetlona powinno być, z tym, żeby uważać pewnie na duży ruch, na ludzi. If you could just forgive her, she's a lady you love, but got an ocean full of secrets that she won't open up about. And it's painfully tough without a daughter on her side. 'Cause every time they come together with the devils trying to sort out all the issues, man, it only rips a new wound from old scars. It might be better off far apart. Oh, and the anger inside amplifies in the dead of night. Do you scream and spit, curse the life you live? Oh, and the anger inside amplifies in the dead of night. Can you promise me that you'll never be like her? Idziemy teraz coś zjeść. Padło na Hyundai Department Store. Tutaj jest food court, ale też są restauracje. Wybieramy się dzisiaj do restauracji. Ostatnio nic ciekawego nie znaleźliśmy w samym food court, więc pójdziemy zobaczyć, co ciekawego serwują w restauracjach. Trochę ciemno się zrobiło. Caught up in a cycle in this toxic kind of world. My manic is my
till the morning. It's boring, at least I hear some type of interaction. Not too far from here. Raindrops keep pouring. Witam Was po weekendzie. Ja zbieram się właśnie za ogarnianie wszystkiego. Dzisiaj nagrywam film, a nagrywam film na temat jak przygotować się do Waszej podróży do Busanu. Pozbierałam parę takich pytań i najważniejszych podpunktów, które powinniśmy zawrzeć właśnie kiedy chcemy podróżować po Busan. I słuchajcie, mam parę takich projektów, bo także chcę jechać dzisiaj do Somyeon, jeżeli mi się uda, dlatego muszę się pośpieszyć. Dzisiaj się późno obudziliśmy, ale Eliasz nie był w przedszkolu, więc to dlatego, ale pierwszy projekt też do Somyeon, dlatego że muszę kupić termometr, bo kupiłam sobie zestaw do matchy. To jest też troszkę dla mojego męża w prezencie, dlatego że mój mąż nawet lubi matchę. Więc chcę mu robić czasami matchę, jeżeli będzie chciał ode mnie spróbować, na przykład w weekend, i będzie taki rytuałek, że ja będę sobie piła kawkę, a mój mąż dostanie ode mnie matchę. Jeszcze mam jeden taki duży projekt, który już od dłuższego czasu u mnie siedzi w kuchni. A słuchajcie, Monika mi prawdopodobnie uzmysłowiła to, że na dole te szafki, ale te u góry także, one są szafkami typowo klejonymi, więc żeby je pomalować może być problem. Może dajcie znać w komentarzach, czy takie klejone, jeżeli przygotujemy primerem, także można pomalować, czy nie. Ale słuchajcie, one są prawdopodobnie klejone. Ta farba to nie jest farba, a naklejka, więc ja będę zaczynała nowy projekt. Pewnie zrobimy sobie vlogmasowy projekt naklejania zielonej naklejki na moje szafki na dole. Jest taki projekt, zobaczymy jak mi wyjdzie. Liczę na to, że będzie to udana nasza część projektu. No, jeżeli uda mi się to zrobić, to chciałabym pomalować, raczej nie pomalować, a nakleić także tutaj na te szafki, dlatego że najbardziej, jak już te szare tutaj na dole tak bardzo mi nie przeszkadzają, to na przykład te białe, żółte, nie mogę po prostu na nie patrzeć i chciałabym się ich pozbyć tego koloru, dlatego prawdopodobnie, jeżeli wyjdzie mi projekt tutaj na dole, to te wszystkie zrobię możliwe, że na biało. Tak, na biało. I żeby tak ładnie wszystko wyglądało. Słuchajcie, właśnie skończyłam nagrywanie filmu i będę teraz ogarniała pliki na komputer w międzyczasie, bo muszę jeszcze ten bałagan tutaj z tyłu za mną posprzątać. W ogóle popsuła się pogoda, jak ładnie było rano, samego rana jak poszliśmy do przedszkola, to widzę, że teraz znowu zaczęło wiać. Niestety tak bywa w Busanie, że potrafi być ładnie, a potem zawieje jakiś wiaterek i jest z tym problem. Jeszcze chciałabym przygotować obiad, a mamy już 12, a nagrałam 2 filmy o Busanie oraz o kosmetykach, więc super. Troszeczkę też zmieniam format kosmetyczny, bo chciałabym to robić jakieś takie szybsze filmy bez rozgadywania się na takie różne dziwne tematy. Dobra, zabieram się do roboty, bo znowu się rozgaduję. O właśnie, no właśnie, Martyna. Dzisiaj stylizacja na wygodnego. Mam mój trenczyk beżowy, ale muszę, wiecie co, słuchajcie, go wyprasować jednego dnia, bo wyciągnęłam go niedawno temu i widać, że jest trochę pognieciony. Lecę po Eliasza. Trochę zimno się zrobiło, ale na szczęście, patrzcie, wyszło słoneczko, a nie pokazywałam jeszcze moje firanki w sypialni. Co myślicie o nich? Troszkę śmieszne są. Taki klimacik specyficzny. Monika powiedziała, że taki koreański. Lecę na
po Eliasza. Siedzę troszkę dalej od placu zabaw, ale obserwuję, co tam Eliasz ciekawego robi. Jestem tutaj, bo świeci słońce. Tam niestety zasłaniają budynki i jest zimniej. Jesteśmy na placu zabaw, bo Eliasz już troszeczkę znacznie lepiej się czuje, ale nadal jest osłabiony, więc tylko chwilę będziemy tu i za chwilę idziemy do domu. Miałam w ogóle gdzieś pojechać, ale zaczęłam montować film i jak zaczęłam go montować, to nie chciałam skończyć, więc stwierdziłam, no nigdzie się nie wybieram, ale za to posiedzimy tu na placu zabaw, potem pójdziemy i ugotuję obiad. Już kojarzycie to danie shabu shabu, jeżeli ostatnio ktoś się pytał na temat jakiejś danie na imprezę z koleżankami, to na przykład shabu shabu tego typu też polecam. Bardzo fajnie się jada razem. Można, słuchajcie, wyciągać sobie jedzonko, ile się tam chce, dorzucić, co tam lubimy, więc to też takie danie jest na to, żeby usiąść sobie ze znajomymi, otworzyć winko albo wypić soczek i razem spędzić czas. Zostać faworytą. Jeszcze przez bardzo 10 dni gwiazdorskiej pokazano nam nasze aparaty. Tej kąpieli. Zapłacimy służącemu za dostarczenie naszego liściku. Pierwszoroczniakom nie wolno spotykać się z praktykantami. Lecz Ania My już jesteśmy po zjedzeniu, każdy odpoczywa i ja właśnie na zakończenie tego filmu chciałam w końcu wam powiedzieć jedną rzecz, która siedzi mi już od dłuższego czasu i chciałam właśnie wam o niej opowiedzieć, bo moim zdaniem jest to fajna taka kulturowa rzecz i chodzi tu o reakcję Koreańczyków, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia. I na przykład teraz właśnie, kiedy byliśmy na fajerwerkach, przypomniało mi się o tym, jak oni reagują na różne takie właśnie pokazy, na przykład fajerwerek, albo czasami tańca, pokazów dronów. Często właśnie na festiwalach, kiedy ktoś tańczy, można usłyszeć takie typowe dźwięki. Wiem, że to może nie jest nic takiego nadzwyczajnego, ale jak cały tłum reaguje, bo wszyscy jak reagują, jak jeden, równo. Po prostu jak jeden dźwięk leci, to już wszyscy naokoło po prostu właśnie w taki sposób reagują, co jest naprawdę zabawne, bo się stoi i ja jestem do tego przyzwyczajona, nie wiem jak wy, że po prostu nie reaguję często. Albo robię oklaski, albo się uśmiecham sama do siebie, ale tutaj to zawsze jest wow, o, i to tak śmiesznie brzmi, jak naprawdę synchronizacja pełna jest wśród widzów i zrobiłam taki mały eksperymencik, bo się zastanawiałam, jak zareagują, kiedy raczej osoby dookoła mnie, co się później rozpowszechniło. Taki mały eksperymencik, co by było, jeżeli ja bym zaczęła coś takiego robić i czy to by się rozniosło. I słuchajcie, okazało się, że tak, rozniosło się. Ja sobie stałam i tak, wtedy chyba był pokaz z jednego z krajów i tak jakoś cicho było, bo ten pokaz może nie był jakiś super rewelacyjny, fajny był, ale bez takiego większego poklasku, jak to zrobił na przykład Busan. I słuchajcie, ja zaczęłam po prostu wow! I tak słyszę w pewnym momencie dookoła mnie ludzie wow! I potem się to rozniosło w tłum, więc byłam w szoku, jak to w ogóle tutaj działa, jak taki kolektywizm i w ogóle myślenie o tym, żeby razem pokazywać emocje jest silniejszy od
od własnych jakby emocjach, tak jakby ten tłum ciągnął wszystkich, żeby właśnie w taki sposób zareagowali. Było to bardzo zabawne, takie nietypowe i ciekawe doświadczenie. Ja byłam często na jakichś pokazach, na festiwalach, na koncertach i dla mnie to było za każdym razem fascynujące zobaczyć, jak właśnie tłumy w Korei reagują na właśnie taki pokaz. Dajcie znać, czy w ogóle wiedzieliście o tym, jak wy reagujecie na taki festiwal, bo raczej w Polsce każdy indywidualnie raczej podchodzi do reakcji, ale tutaj no to było taki szok też kulturowy i za każdym razem się uśmiecham i do mojego męża mówię, ale to równo wszyscy wyrażają emocje swoje. Dobra, chciałabym się z wami już pożegnać w tym filmie. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!